która lepiej doczyszcza. Różnice są małe, aczkolwiek jest to na pewno aspekt, na który warto zwracać uwagę. Specjalnie nie porównywałem ich do tych szczotek, bo jest to zupełnie coś innego. Jest to poniekąd bardzo ciekawe. Cześć, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj skupię się na szczegółach szczotek. W ostatnim odcinku omawialiśmy trochę ogół. Teraz porównamy poszczególne modele, poszczególne różnice dokładnie między sobą. Zapraszam do obejrzenia materiału. Posłużę się w tym odcinku taką dość sporą tabelą. Gardiner, wiodąca marka u nas w sklepie, przygotowała taką tabelę, gdzie porównała wszystkie szczotki do siebie, która lepiej doczyszcza jakieś konkretne elementy. Inni producenci aż takiej szerokiej gamy szczotek nie mają. W mojej ocenie jest to trochę jednak przerost formy nad treścią, jakby ilość po prostu modeli tych szczotek. Różnice są małe, aczkolwiek dla osób, które mają już doświadczenie, już jakby długo myją, to jest to na pewno aspekt, na który warto zwracać uwagę, bo te właśnie małe detale często robią dużą różnicę. Także często będę odnosił się do tej tabeli, często będę na nią spoglądał, także zacznijmy. Wielkie dzięki, że oglądasz ten materiał. Po zminimalizowaniu ekranu filmu, gdzieś tam na dole znajduje się taki magiczny przycisk o nazwie subskrybuj. Jeśli jeszcze go nie klikałeś, bądź klikałaś, to teraz jest na to świetny moment. Dzięki temu, że go klikniesz, naprawdę pomagasz nam w rozwoju tego kanału. Pierwszą linią szczotek, taką najbardziej podstawową, jako często dodawaną do kijów, jest linia Super Light. I ta linia charakteryzuje się tym, że te szczotki są cięższe, mają trochę, powiedzmy, rzadsze włosie. Dzięki temu, że są cięższe, dłużej po prostu to włosie nam wytrzyma, ze względu na to, że jest dłuższe, po prostu więcej go może się zetrzeć. I w przypadku linii Super Light mamy tylko długości 26 cm, 4 modele szczotek, które wyróżniają się głównie jakby rodzajem włosia, w zasadzie tylko rodzajem włosia, bo jakby wysokość tej szczotki jest taka sama, więc tylko rodzaj włosia się tu różni. I uważam, że to jest taka linia, że jeżeli się zaczyna, to można się poruszać tylko w tych jakby 4 szczotkach. Nic więcej nie potrzebujemy, trzeba trochę nabrać doświadczenia, żeby jakby poczuć te kolejne szczotki. Jedynym ograniczeniem to jest ten rozmiar 26 cm, gdzie nie możemy nic, po prostu dłuższej szczotki z tej linii kupić. Kolejną linią szczotek od Gardinera jest taka najbardziej obszerna Ultimate i różni się ona tym od Super Lighta, że jest lżejsza, ma krótsze włosie. I z automatu, przez to, że ma krótsze włosie, to jakby jest mniej trwała, po prostu szybciej się nam część tego włosia zużyje. I tutaj dużo szczotek jest takie, że ma równe to włosie. Tutaj jest jedna jakby wysokość tego włosia. Część szczotek ma to włosie takie, że jest krótsze w środku. Także to są takie główne różnice. I teraz jeżeli chodzi o szczegóły, to możemy zagłębić się trochę w tabelę i trochę już te szczotki porównać. Jak widzicie, w pierwszej części producent porusza kwestię temperatury, jakie szczotki możemy użyć. Im po prostu ona jest większa, tym do niższej temperatury można je użyć, także tutaj niektóre nawet tylko do 30 stopni. Później jest kwestia regularnego mycia, jak te szczotki pasują. Kolejnym elementem, który tutaj producent porównuje, to które szczotki są najbardziej odpowiednie do takiego pierwszego mycia. Jeżeli to pierwsze mycie nie było wykonywane wodą demineralizowaną, tylko czymś innym, to jest to właśnie wstępne mycie, jako pierwszy wodą demineralizowaną. Kolejnym aspektem są okna ze szprosami, czyli z taką kratką i tutaj można to sobie świetnie w tej tabeli zobaczyć. Kolejnym aspektem jest praca tej szczotki na szybach, które są takie hydrofobowe, mają jakiś taki fragment, mają fragmenty, ich składnikiem mają taki refleks na sobie, są w jakiś sposób lustrzane, mają też często jakieś fragmenty ołowiu, ich składnikiem jest ołów, one są po prostu bardziej wrażliwe na zarysowania i w związku z tym też producent tutaj zaleca mniej lub bardziej szczotki do użycia przy myciu takich szyb. Jeśli chodzi o kolejny aspekt, to jest to spłukiwanie i chodzi tutaj o to, czy jakby możemy dotykać podczas spłukiwania tą szczotką szyby, czy nie, bo w przypadku tych flokowanych, jak też powiedziałem w poprzednim materiale, one bardziej chłoną zabrudzenia
i nie można nimi dotykać po prostu szyby podczas spłukiwania, bo jest dużo większe prawdopodobieństwo pozostawienia jakichś kropek. No i kolejne tutaj 3 elementy, no to jest dopasowanie tych szczotek do mycia dachów, do mycia paneli słonecznych bądź do mycia powierzchni malowanych, lakierowanych. Tutaj jeszcze w ostatnich 2 kolumnach tej tabeli jest poruszona jakby trwałość tej szczotki i waga, która, jak też wspominałem, ma duże znaczenie, jeśli chodzi o jakby wasze tak naprawdę zmęczenie na koniec dnia. Jeśli miałbym teraz przyrównać szczotki od innych producentów do tych szczotek Gardinera, no to w przypadku Streamline'a tu mamy takiego trochę Superlighta, czyli jest to jakby ten odpowiednik. Długość włosia jest trochę krótsze, więc bym powiedział, że to jest coś takiego pomiędzy jakby tym Ultimate'em a Superlightem i ta szczotka po prostu jest troszkę cięższa niż ten Ultimate. Także tutaj widzicie na ekranie teraz porównanie wagowe. Kolejną linią szczotek, którą oferuje Gardiner, jest linia Supreme. No i ona charakteryzuje się tym, że ma tutaj takie owalne jakby zakończenia. W praktyce przekłada się to na to, że ona ma takie dużo jakby przyjemniejsze odczucie na szybie. Dużo lepiej jakby trochę tak płynie po tej szybie, bardziej efektywnie się ona rozpłaszcza, bardziej to włosie jest tutaj równe. Są fani tej linii i ona jest dla tych fanów właśnie stworzona, którzy po prostu lubią takie okrągłe szczotki. Jest to troszkę coś innego, troszkę inaczej się tym pracuje i one występują tylko w długości. Tutaj procent mierzy jakby ten plastikowy element 23 cm, ale jakby efektywność włosia jest jak 26, więc tutaj tym się charakteryzuje linia Supreme. Dalej jest linia Seal, czyli linia, w której są takie szczotki, które są wykrzywione i są po prostu do parapetów. One dodatkowo na bokach zazwyczaj mają takie sztywniejsze włosie, które świetnie wszystkie zakamarki okien przy ramach czyści, także tym się charakteryzuje linia Seal. No i odpowiednikiem tej linii Seal w przypadku Streamline'a jest ta szczotka. Ona w przypadku Streamline'a jest po prostu dużo większa. Ona ma też włosie to flokowane, czyli te rozdwojone końcówki. I tutaj w przypadku Streamline'a gniazdo jakby jest wbudowane w ramę tej szczotki. Kolejną linią, którą oferuje Gardiner, jest linia Extreme i ona jest Extreme od ekstremalnie lekkich szczotek i małych. No tutaj jest postawione ewidentnie na wagę po prostu tej szczotki kosztem jakby jakości czyszczenia. No dla osób, które dużo myją albo właśnie już w drugiej części dnia, może kiedy jest się bardziej zmęczonym, no to używa się po prostu takich szczotek, które mega mało ważą. Jakby żeby poczuć tą różnicę, jaka jest między tą szczotką a tą, czy ci się lepiej tym pracuje, czy gorzej, no to trzeba tą szczotkę po prostu przetestować. Na pewno więcej ruchów trzeba wykonać tą szczotką, ale jest dużo lżejsza i ma to duże znaczenie po prostu, jeżeli ona jest przymocowana na końcu kija. W przypadku Extrema mamy opcję długości 26 i 35 cm. No i ostatnia linia to jest Extreme Seal. No i ona charakteryzuje się tym, że ma po prostu jeszcze na dole doczepione takie 2 rzędy, które mają możliwość jakby czyszczenia od razu parapetu. No i tutaj mamy też długość 26 i 35 cm. No dobra, no to teraz czas na typy włosia, bo tym się różnią jakby te modele między sobą. A całkowicie inną technologią względem tych szczotek są szczotki Rigida, o których powiem na sam koniec. Więc omówmy teraz 4 główne typy włosia, które Gardiner oferuje w swoich modelach. Zatem po kolei. Pierwszy rodzaj włosia, no to są takie monofilamentowe włosie, które jest tak jakby ucięte na końcu, ma po prostu równą końcówkę i to włosie jakby nie wchłania za bardzo nam zabrudzeń. Czyli ono jest w stanie tak je zamieść, wymieść, wypłukać z okna, ale ono nie jest jakby w stanie pochłonąć tych zabrudzeń. No i to są te wszystkie szczotki, które są jakby medium mixed, w przypadku Superlighta, później mamy medium soft, Ultimate'a, medium soft, kolejna medium soft 45, to wszystko to jest jakby ta szczotka, która jest monofilamentowa. I to jest jakby pierwszy rodzaj włosia, taki podstawowy do regularnego mycia, co widzicie też w tabeli. Możecie tutaj na chwilę sobie zatrzymać i zobaczyć, jak to w tabeli jest przedstawione przy poszczególnych modelach. Drugi rodzaj włosia to jest włosie flokowane z rozdwojonymi końcówkami
i one tutaj w tabeli jest przedstawione jako flocked. No i ono charakteryzuje się tym, że działa trochę bardziej jak mikrofibra, trochę bardziej jak ścierka, trochę bardziej jak myjka, lepiej pochłania zabrudzenia, ale ma taką wadę, że przez to, że ta szczotka chłonie po prostu te zabrudzenia, te końcówki bardziej, no to gdzieś tam jak dotkniemy nią szyby, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to zabrudzenie na oknie pozostanie, a tu przez to, że ona ich nie chłonie, no to jest to po prostu bardziej bezpieczne dotykanie jakby tą szczotką szyby, nawet już po spłukiwaniu. No i teraz jeśli chodzi o odpowiednik jakby tej szczotki na przykład ze Streamline'a, no to tutaj są monofilamentowe szczotki z zewnątrz, natomiast w środku jest naturalne włosie, które właśnie ma tą flokowaną szczotkę trochę imitować. Ono na pewno bardziej chłonie, tu jest jakieś włosie dzika zastosowane i ono jakby imituje trochę tą flokowaną część tej szczotki, więc jest to taka trochę hybryda, bardzo fajne rozwiązanie ze strony Streamline'a. No a tutaj jest cała flokowana szczotka od Streamline'a do parapetów. No i ona też ma rozdwojone końcówki, aczkolwiek uważam, że takie są mniej porozdwajane i mniej takie delikatne niż na przykład to flokowanie w Gardinerze. No i teraz tutaj to, czym się wyróżnia Gardiner, to oni tutaj jeszcze coś pokombinowali generalnie z połączeniem jakby funkcji tego włosia i zaproponowali takie włosie, które nazywa się DuPont. No i ono jest nylonowe, czyli jest bardziej w stronę tego monofilamentowego, ale ten nylon ma takie właściwości, że bardziej chłonie zabrudzenia. Czyli ona będzie trochę szła w stronę, jakby to włosie w stronę tego flokowanego, więc jest to w jakiś sposób połączenie po prostu tych dwóch funkcji. Czy Wam się tym dobrze pracuje, czy źle, czy to czujecie, no to jest kwestia tylko i wyłącznie praktyki. No i jak zwrócicie uwagę w tabeli, no to też tutaj są te DuPont pokazane w niektórych modelach. Tak, to jest trzeci rodzaj włosia, natomiast czwarty rodzaj włosia to jest bardzo ciekawe rozwiązanie i to ma być odpowiedź jakby na to, żeby nie stosować tego naturalnego włosia ze względu na, powiedzmy, to, że to jest jednak włosie zwierzęce i są takie bardzo delikatne włosy, które właśnie super chłonią zabrudzenia i mają imitować to naturalne włosie i ten typ włosia zwie się TupperTech. I tutaj jest to jeszcze dodatkowo, że jest to takie włosie dłuższe, które świetnie chłonie po prostu te zabrudzenia, jest bardzo delikatne, miękkie, to za tym włosiem jakby równocześnie w tej samej jakby szczelinie szczotki jest fragment włosia, który jest krótsze, no i ono służy do lepszego doczyszczania. Więc na przykład w przypadku tej szczotki, którą trzymam w ręku, no to z zewnątrz jest ten DuPont, w środku TupperTech i są tak naprawdę 3 wysokości włosia. To uważam jest już skrajnym doskonaleniem tematu. I jest to poniekąd bardzo ciekawe. Są osoby, które naprawdę pracują tylko taką szczotką i uważają na przykład, że jest świetna, bo ma te funkcje, a są osoby, które nie czują po prostu tej różnicy w praktyce. No i jak widzicie tutaj w tej tabeli, no to niektóre szczotki są jakby modelem Steve. No i model Steve, no to jest po prostu taki, który ma sztywniejsze te włosie, no i on służy głównie do ciepłej wody. Nie można nim myć żadnych powierzchni lakierowanych, które są po prostu wrażliwe na zarysowania. Głównie służy on po prostu do mycia okien ciepłą wodą demineralizowaną. No i najlepsze zostawiłem na deser, czyli szczotki z firmy Ritchie. Specjalnie nie porównywałem ich do tych szczotek zarówno ze Streamline'a, jak i z Gardinera, bo no jest to zupełnie coś innego. Jest to trochę szczotka, która ma wszystko i ma być mega uniwersalna. Tutaj mamy taki model Radial. Ta szczotka jest zarówno okrągła, więc trochę spełnia jakby wymagania tych osób, które lubią te szczotki Supreme. Ma włosie, które jest moim zdaniem zbliżone do tego włosia DuPontowego. Jest to taki nylon właśnie, który trochę chłonie bardziej te zabrudzenia niż ten zwykły monofilament. W środku jest na przykład w przypadku tego modelu jest sztywniejsze włosie, w przypadku innych modeli mamy na przykład pady, więc spełnia to jakby funkcję doczyszczania albo funkcję właśnie tej mikrofibry, a włosie musi być zawsze gdzieś na szczotce, żeby doczyścić jakieś zakamarki okien, bo takim padem no to tam nie dojedziemy, po prostu z zakamarki nie wypukamy tego brudu.
Więc w przypadku na przykład tutaj to jest akurat model solarny, ale są też modele takie mniejsze do mycia, które też mają te pady. No i w przypadku rockera jeszcze te pady są wymienne na przykład jakiś pad z brązowej wełny, pad ze stalowej wełny, pad taki stricte jakby z mikrofibry na przykład do mycia elewacji. Także uważam, że jest to mega rzecz. Ta szczotka jest oczywiście droższa, tak myślę, z 3-4 razy względem innych, ale jest wykonana z aluminium, to jest bardzo trwałego tworzywa, ale to, że ona jest droższa, to nie znaczy, że jej eksploatacja jest droższa, ponieważ te włosia same są wymienne, a głównie te włosia się zużywają i pady, jeżeli jeszcze liczycie padami, więc jest to mega ciekawe. Jeśli chodzi o spłukiwanie, to ona nie ma takich standardowych dysz, tylko ma od razu wbudowany tutaj rinse bar, czyli taką listwę spłukującą na górze, więc w przypadku tych szczotek też można tą listwę jakby doczepić, tylko jest ona po prostu dostępna osobno, a tutaj też jest wszystko w jednym. No i uważam, że ta linia, że to jest jakby zupełnie inna liga, nie? W przypadku tego to jest jakby podstawa, a to jest taki level wyżej, no i za to po prostu się płaci, ale w praktyce zwraca się to w ten sposób, że wy po prostu wykonujecie to zlecenie szybciej, więc jeżeli macie tych zleceń dużo, no to ta szczotka na pewno bardzo szybko się zwróci i to, że ona kosztuje powiedzmy nam chyba 1000 zł, zależnie od których modeli troszkę mniej lub troszkę więcej, no to ona jest w stanie się zwrócić nawet w kilka dni pracy, w kilka, no może miesiąc, zależnie po prostu ile pracujecie i w jaki sposób. Także jest to mega ciekawa rzecz i ja bym polecał każdemu, kto już złapał tyle doświadczenia, na pewno zaopatrzyć się w tą szczotkę, bo jest to spory game changer. Temat szczotek mega skomplikowany, nie mogłem się tutaj zagłębić w każdy model, wszystkiego tu poruszyć w każdym wierszu, dlatego zostawiam Wam tą tabelę. Jeśli chodzi o Gardinera, inni producenci aż tak szeroko tego tematu szczotek nie zgłębiają, aczkolwiek uważam, że jeśli chodzi o Streamline, to ma bardzo konkurencyjne te szczotki, jeśli chodzi o jakość i trwałość. Także zostawiam Was z tą tabelą. Jakbyście mieli jakiekolwiek pytania, to zadawajcie pod filmem. Zachęcam też do telefonu do nas. Zawsze możemy coś doradzić w wyborze. Wszystkie te szczotki zazwyczaj da się połączyć z kijami innych producentów. Nawet jak macie kij, którego my nie mamy na sklepie, jakiegoś producenta, to zazwyczaj znajdujemy rozwiązania. Także szczerze zachęcam do kontaktu. W przyszłości pewnie nagramy jeszcze jakiś film o szczotkach, bo jest to temat mega złożony i mega ciekawy, a powiedziałem dzisiaj tak naprawdę, no myślę jakieś takie 30% może tego tematu. Także dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, trzymajcie się, heja!